Mówicie hybryda i co myślicie? Oczywiście Toyota. Rzecz jasna, przez lata było mnóstwo marek, które próbowały tej trudnej sztuki nawiązania w tym segmencie konkurencji z Toyotą, ale w większości przypadków kończyło się to zwyczajnie katastrofą. Ale jest jedna marka, której się udało do tego stopnia, że dzisiaj pod względem sprzedaży hybryd jest druga w Polsce i druga w Europie. A przed Państwem jej najnowszy hybrydowy model. Dzień dobry! No, zainteresowany bardzo. Kia Niro. Równie elegancka jak ja dzisiaj. Czuć pieniądz. Nieskromnie powiem, że ja dzisiaj jestem przykładem tego, że można zwracać na siebie uwagę na ulicy. I dokładnie z takiego założenia wyszli też projektanci Kii, ponieważ zwróćcie uwagę choćby na przód tego samochodu. Nie ma czegoś drugiego takiego na rynku. Nie można tego auta pomylić z żadnym innym, co w przypadku marki takiej jak Kia, no jest zaskoczeniem i to dużym. Natomiast trochę nadużyciem jest mówienie o tym samochodzie, że jest zupełnie nowy, ponieważ został zbudowany na tej samej platformie co poprzednik, czyli platformie K. Niemniej tę platformę gruntownie zmodyfikowano. Zmieniono tutaj zawieszenie, nawet przełożenie w układzie kierowniczym, żeby samochód inaczej się prowadził. Nawet samą nadwozie zrobiono trochę inaczej, ponieważ teraz jest wykonywane metodą tłoczenia na gorąco, przez co jest sztywniejsze i jednocześnie o 20 kg ograniczono jego masę. Zmieniono nawet geometrię kół, żeby to prowadzenie było lepsze. Akumulator zmniejszono, już nie ma 1,5 kWh pojemności, tylko 1,33, ale jego efektywność podobno pozostała ta sama, natomiast umieszczono go pod tylną kanapą, trochę niżej, dzięki czemu poprawiły się proporcje, jeżeli chodzi o rozkład masy między przodem i tyłem i obniżono środek ciężkości. Zatem tak naprawdę wyburzono stary dom, pozostawiono tylko fundament, troszkę ten fundament zmodyfikowano i na tym zbudowano zupełnie nowy dom. I ten nowy dom w dodatku jest większy niż poprzedni. Ale mimo, że jest większy, to jest bardziej aerodynamiczny, ponieważ maksymalnie starano się tutaj dopracować tą aerodynamikę, żeby zmniejszyć zużycie energii. I tak na przykład tutaj w przedniej atrapie pojawiły się ruchome klapki, których teraz jest nie widać, bo prawdopodobnie są otwarte, natomiast w momencie, kiedy silnik potrzebuje dogrzania, to one są zamknięte, aerodynamika tutaj z przodu się poprawia, a kiedy na przykład potrzebujemy większego, lepszego chłodzenia silnika, to te klapki się otwierają. Wypłaszczono maksymalnie podłogę i rzeczywiście jak spojrzycie z boku, to generalnie został tylko tunel na wydech otwarty, żeby ten wydech lepiej się chłodził. Nawet ten słupek, który Kia nazywa Aerosepilar tutaj, on może być czarny, tutaj w naszym egzemplarzu jest w kolorze nadwozia, czarne dodatkowo kosztują 2000 zł, ale opracowano go pod kątem właśnie aerodynamiki, tak żeby tutaj razem z tą lampą powietrze idealnie opływało tył samochodu. Jaki jest tego efekt? Taki, że CX tego auta to 0,29. Dla przykładu Ferrari 458 Italia miało współczynnik 0,33, ale na przykład Opel Calibra sprzed 30 lat 0,26. Wówczas był najbardziej opływowym samochodem świata. To, czym najbardziej chwali się Kia, to, że przeróbki tej platformy i to, że samochód urósł, sprawiły, że mamy tutaj więcej przestrzeni. Przede wszystkim w bagażniku, który teraz ma 450 litrów pojemności. 451 dokładnie. To dokładnie 100 litrów więcej niż poprzednik, ale w naszym wypadku to nie jest 451 litrów, tylko 425, gdyż pod podłogą mamy koło dojazdowe. A jak weźmiecie sobie taką wersję bez koła, tylko z zestawem naprawczym, to wówczas macie te 451 litrów. Podłogę można sobie obniżyć nieco, o jak widzicie. Niestety wówczas powstaje tutaj taki mały schodeczek, który prawdopodobnie utrudni nam załadunek tutaj dwóch dużych walizek. Tutaj sporo plastiku, ale jest jakaś wnęka na pierdołki. Tu jest co? A, dostęp do jakiejś złączki. Tutaj jest haczyk, żebyście mogli sobie zamocować na przykład jakąś siateczkę. Tu jest drugi taki haczek, nie ma nawet gniazda, zapalniczki, jedno proste oświetlenie, o i taka półeczka z papieru zrobiona. No dobra, to zobaczmy, czy te walizy tu wejdą. Jak wejdą na długość, to będzie już bardzo dobrze. O, proszę bardzo. Jedna wejszła. O, nawet jeszcze no tu się nie przesunie. Cyk, jest. No druga jest ciut większa, więc już nam tutaj nie wejdzie. Kanapa ma pochylane. Ale zobaczcie, to jest sprytne, ponieważ kanapę można spionizować. I co wówczas? No i nawet tak, niech tak zostanie, zobaczymy.
pyk. Dwie duże walizy, co jak na takiego crossovera miejskiego, bo tak go definiuje Kia, jest całkiem dobrym wynikiem i gdybyśmy mieli dwie takie walizki, bo ta jest ciut większa, no to idealnie by nam się tutaj wpasowały i jeszcze zostałoby trochę miejsca na górze, więc panie i panowie, nie jest źle, nawet powiedziałbym, że jest nieźle. Kia chwali się, że oprócz tego, że znacznie powiększono bagażnik, to także uzyskano więcej miejsca na tylnej kanapie. Nie tylko to jest efekt tego powiększonego rozstawu osi, ale też tego, że bardzo wąski jest tutaj fotel i ponoć tam z tyłu jest teraz 6,5 cm więcej miejsca na nogi przede wszystkim niż w poprzedniku. Żeby to sprawdzić, to najpierw sobie proszę. Fotel pasażera tak przesuwamy, tu jest idealnie to wyprofilowane pod kątem, spada, w związku z czym zobaczcie, mam mnóstwo miejsca na kolana, tam mam wygodnie oparte buty, fotel jest maksymalnie obniżony i zobaczmy jak jest teraz za mną. Definitywnie jest to jeden z najlepszych wyników w klasie. Zobaczcie jeszcze ile tutaj pozostaje miejsca na moje nogi. Spokojnie stopy wkładam sobie pod fotel, mimo że jest maksymalnie obniżony. Nawet to spionizowane oparcie nie jest tak spionizowane, żeby mi jakoś przeszkadzało. Nie siedzę jak na ławce w parku w ten sposób, tylko ciągle mam je pod kątem i to wygodnym. Spójrzcie na podparcie ud tutaj w tym miejscu. Na ilość miejsca nad głową, jaką mam. No powiem wam, wow w tym segmencie. Naprawdę wow. Rzeczywiście to zdało egzamin, że tutaj mamy taki profil tego fotela i że on jest wąski. Szkoda, że to jest z takiego plastiku, a nie jest choćby pokryte skórą ekologiczną, ekoskórą, taką jak mamy tutaj na choćby fotelach. Nawet na upartego tutaj może siedzieć trzecia osoba. Zobaczcie na ilość miejsca u mnie znowu tutaj nad głową. Jest miejsce na kolana. Tutaj za kierownicą siedziałem ja. I zobaczcie, znowu miejsce na kolana. To jest miejski crossover. I jest tu naprawdę wygodnie. A jak to jeszcze sobie pochylę maksymalnie, to sobie naprawdę wyobrażam dłuższe podróże w tym samochodzie na tylnej kanapie. Ja jako rosły facet, który ma prawie 2 metry wzrostu. Wykonanie z tyłu? No, plastik, 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 plastik. To jest tylko miękkie. No, ale w tym segmencie nie ma co oczekiwać cudów. Ważne, że jest podłokietnik, ma miejsce na cup holdery, bardzo sprytnie i fajnie umieszczono gniazda USB-C, ponieważ są wbudowane tutaj w fotel. Wersja L, jaką tutaj mamy, druga w cenniku, bo zaczyna się od M-ki, ma nawiew z tyłu dodatkowy. Możecie go tylko otworzyć i zamknąć, natomiast nie jest to trzecia strefa klimatyzacji. Jeżeli chodzi o sam napęd, to nic tutaj nie zmieniono. Nie kombinowano, delikatnie przebudowano silnik, podobno tam trochę ma inne koła zębate, trochę inne ma łożyska, teraz są kulowe o zmniejszonym tarciu, po to wszystko, żeby ograniczyć zużycie paliwa. Natomiast nadal jest to 1.6, wolno ssące, skromne 105 koni, skromne 144 Nm. I to wszystko jest wspomagane silnikiem elektrycznym, który ma jeszcze skromniejsze 43,5 konia i 170 Nm. Łączna moc systemowa całkowicie bez zmian w porównaniu z poprzednikiem. 141 koni i 265 Nm. Skrzynia biegów też ta sama, czyli dwusprzęgłowe 6 DCT. Sześciobiegowe, jak sama nazwa wskazuje. Nic, żadnych zmian. Oprócz jednej. Ta skrzynia biegów teraz nie ma biegu wstecznego. Ale spokojnie, auto nadal jeździ do tyłu, ponieważ za cofanie odpowiada wyłącznie silnik elektryczny. Stylistyka wnętrza, tak jak nadwozia, zmieniła się radykalnie w stosunku do poprzednika i więcej tutaj jest zdecydowanie nawiązań na przykład do nowego EV6, tego elektrycznego, albo na przykład do nowej Kii Sportage. Natomiast to, czym w przypadku tego auta chwali się Kia, to że całe wnętrze, a w zasadzie jego większość, została zrobiona z materiałów z recyklingu, a raczej upcyclingu, czyli poprawiono ich jakość. Jest na przykład z plastiku, ale jest to miękkie, przyjemne w dotyku i ma fajną fakturę. I rzeczywiście, jak to zaczynacie dotykać, to jest to fajne. Przednie drzwi już są zrobione z bardziej miękkich, przyjemniejszych materiałów. Nawet to jest miękkie, to jest miękkie. No tutaj jest sporo tego plastiku, ale wygląda to naprawdę estetycznie ładnie. Kierownica dwuramienna, przeszczepiona też z EV6. Tutaj mamy jeszcze taki przycisk do Drive Mode, są tylko dwa, Sport i Eco. Podsufitka nawet jest zrobiona w ramach upcyclingu. Jak ją dotykacie, no to jest taka najtańsza wykładzina z komfortu, ale przecież po podsufitce nie chodzicie, natomiast zrobiono ją w 56% z włókien papierowych. Nawet tutaj w wersji L mamy skórzaną materiałową tapicerkę i ta skóra
jest sztuczna, ale jednocześnie nie jest sztuczna, ponieważ zrobiono ją z celulozy z drzew eukaliptusowych, więc jest też trochę naturalna. To, co mi się nie podoba tutaj, to piano. Zobaczcie, jest zima, samochód jest po testach, w kamerze nie będzie tego widać, ale to tutaj jest wszystko porysowane, naprawdę. Widać po prostu rysy, podobno po paznokciach. Podobno można to w jakiś sposób zabezpieczyć, firmy detailingowe to robią, także te rysy tak bardzo się tego piano nie imają. Ten panel, który tutaj mamy, no to jest też ten słynny panel z EV6, bardzo fajny, ponieważ jednym przyciskiem zmieniacie go pomiędzy sterowaniem klimatyzacją i wówczas wszystko macie, zobaczcie, tutaj ładnie dostępne, pokrętełko do zmiany temperatury, bardzo fajnie reaguje, a jest sensoryczny, wszystko łatwo się włącza, a tak zmienia się w panel multimedialny i sterujecie sobie multimediami, które są tutaj. Te multimedia to jest ten lepszy system już w wersji L, czyli ma ponad 10 cali, 10,25 dokładnie, są usługi online, działa fajnie, sprawnie, szybko, nic tutaj człowieka nie boli. Te zegary tutaj u nas są takie seryjne, natomiast już od wersji wyższej, czyli Business Line, on jest większy i ma 10-25 cali, jest konfigurowalny. Tutaj tak na dobrą sprawę możecie zmieniać sobie tylko kolorki z tego. Są fioletowe, czerwone albo takie właśnie, to chyba seledynowe. To, co mnie razi tu akurat w tym miejscu, to to, że ten ekran jest nieco wyżej niż ten. One nie są idealnie w poziomie. Dziwne to. Fajnie by też było, bo one są dosyć nisko umieszczone, żeby te oba zegary były ciut wyżej, byłbym w pełni zadowolony, wówczas byłoby ekstra, a tak to jest to trochę niżej i mam taki pewny dysonans poznawczy związany z tym, że nie są równo, tylko ten jest niżej niż ten. Niestety Apple CarPlay tylko po przewodzie i Android Auto również. W wyższych wersjach jest tutaj jeszcze ładowarka indukcyjna, natomiast tu mamy gniazdo USB zwykłe i mamy gniazdo USB-C i jeszcze znalazło się miejsce na gniazdo zapalniczki. Estetyka tego podoba mi się. Jest to wszystko takie nowoczesne, a jednocześnie pozostało bardzo czytelne, proste w obsłudze, praktyczne. Tutaj szkoda, że nie ma tego pod jakimś przykryciem, tylko są po prostu na zewnątrz cup holdery, tu oprócz tego jakaś tam półeczka. Jak słyszycie, nie jest wyłożona żadnym miękkim materiałem, więc jak będziecie trzymali tu klucze i będą sobie latały, to taki dźwięk będzie to wydawało. Podłokietnik regulowany wyłącznie do przodu i do tyłu. Nie, nawet nie jest regulowany do przodu i do tyłu, w związku z czym no tutaj brakuje kawałka paru centymetrów na moje długie ręce, żebym dobrze mógł trzymać kierownicę. Natomiast generalnie pozycja za samą kierownicą jest w porządku. Miejsca, zobaczcie, tutaj nad głową jest mnóstwo. Nawet jak zamówicie wersję ze szklanym dachem, to nie będziecie walili tutaj w podsufitkę. Jeżeli ktoś z Was miał kiedyś poprzednie Niro, ewentualnie jeździł nim choć przez chwilę, to dobrze wiecie, że nawet założenie magnetyzerów, nawet zalanie go paliwem lotniczym, nawet dosypanie do baku kilograma kokainy nie było w stanie ożywić tych 141 koni mechanicznych. Połowa się zachowywała tak, jakby miała astmę, a druga połowa jakby zdechła. To auto po prostu nie jeździło. I największe zaskoczenie jest takie, że wsiadłem do tego i pomimo tego, że mamy tę samą moc silnika elektrycznego, tę samą moc silnika spalinowego, tę samą skrzynię biegów i generalnie identyczny układ na papierze, to ten sprawia wrażenie, jakby był dynamiczniejszy, żwawszy. I to już od startu, kiedy naciskacie pedał gazu. Jakby tak chętniej jechał do przodu. I zacząłem drążyć temat i okazało się, że tego elektryka rzeczywiście przebudowano, ten silniczek elektryczny. Nie zmieniono mu mocy, nie zmieniono momentu obrotowego, ale zmieniono jedną rzecz. Ten moment i te konie są dostępne już od zera. W poprzedniku było to od około 500-700 obrotów na minutę, czyli potrzeba było chwili, żeby ten samochód ruszył. A w tym wypadku on, proszę bardzo, jedziemy powolutku, naciskacie pedał gazu i czujecie, że auto chce jechać. Więc to bardzo zmieniło taką subiektywną ocenę tego, jak on przyspiesza, ale zastrzegam, że przy tych niskich prędkościach, czyli od startu na skrzyżowaniu do 50 gdzieś tam na godzinę. Przy wyższych prędkościach już tej różnicy tak bardzo nie czuć. Zmieniono też gruntownie zawieszenie. Ono jest sztywniejsze i prowadząc to auto doskonale to czujecie. Poprzednik był nastawiony zdecydowanie na komfort, ale przez to niezbyt przyjemnie się prowadził i nie bardzo mieliście czucie z tego, co dzieje się z przednimi kołami i po jakiej drodze jedziecie. Teraz wyraźnie czujecie, że to jest, nie jest twarde, ale jest takie jędrniejsze. O, tak bym to określił.
I to zdecydowanie. Wracając jeszcze do tego subiektywnego odczucia większej dynamiki. Ono nie jest tylko subiektywne, tylko ponoć również obiektywnie potwierdza się w danych technicznych, bo przyspieszenie do setki poprawiło się o całą sekundę, gdzie samochód przecież jest większy. Owszem, jest większy, ale jest też lżejszy, ponieważ zastosowanie tej skrzyni biegów bez biegu wstecznego ograniczyło jej masę. Ta stal tłoczona na gorąco, tak jak mówiliśmy na początku, spowodowała, że nadwozie jest lżejsze o 20 kg, więc w paru miejscach zaoszczędzono te kilogramy i łącznie jest ich 25 kg mniej. Powiecie, że 25 przy aucie, które waży grubo ponad tonę, to nie jest wielki wyczyn, ale przy 141 koniach mechanicznych liczy się każdy gram. No i jeszcze jedno trzeba uwzględnić na tą poprawioną dynamikę, tą sekundę lepiej do setki, co oczywiście za chwilę zmierzymy, czy tak jest istotnie, ma wpływ również aerodynamika lepsza niż w poprzedniku. To tak z odczuć takich subiektywnych. Dobra, wyzerujemy sobie komputer pokładowy. Proszę bardzo. Tu będziecie mieli pokazane spalanie, albo o tutaj też. I jedziemy sobie bocznymi drogami i zobaczymy, jakie właśnie będzie to spalanie takie na bocznych drogach, kiedy się toczycie między 50-70 km na godzinę. Nowość, jaką wprowadzono w tym układzie hybrydowym, to możliwość sterowania rekuperacją łopatkami. Zobaczcie. Teraz sobie zwiększyłem rekuperację, a jak sobie tą łopatkę z minusem przytrzymam, to jestem w stanie do zera zahamować. Ona ma kilka trybów. Jak sobie plusem pozwiększam, to nie steruję w ogóle zmianą biegów, chociaż skrzynia jest 6-biegowa, dwusprzęgłowa, taka automatyczna. Natomiast jak sobie plusa wezmę, to zdejmę nogę z pedału gazu i on się po prostu toczy. I to jest bardzo fajne rozwiązanie, które bardzo lubię, bo na przykład jedziecie właśnie taką drogą i nie potrzebujecie tej rekuperacji. W związku z czym macie, wchodzicie w zakręt, zdejmujecie nogę z pedału gazu, nie wytracacie zbyt dużo prędkości. A w mieście, tam gdzie tej rekuperacji potrzebujecie jak najwięcej, bo jak najwięcej energii się odzyskuje, no to sobie lewą łopateczką wręcz zatrzymujecie samochód na skrzyżowaniu albo przed innym autem, które jest przed Wami. Więc naprawdę to jest super rozwiązanie i mega praktyczne. Wada taka zauważalna, jak się tak jedzie, dosyć długa zmiana przełożeń. Szczególnie kiedy ta skrzynia i silnik są nierozgrzane, to czujecie przy tym automacie, jak te pierwsze biegi następuje tam taka półsekundowa zmiana. Ona nie jest płynna, jest tam takie delikatne szarpnięcie. Szczególnie jest to dobrze wyczuwalne w momencie, kiedy ruszacie. Rozsądnie. I niestety jest to czuć zawsze, nieważne czy silnik jest rozgrzany czy nie, czy skrzynia i ten olej w niej jest rozgrzany czy nie. Nie jest to oczywiście w jakiś sposób strasznie uciążliwe, do tego można się przyzwyczaić, dokładnie tak jak, nie wiem, do tego, że się nie ma lewej nogi. Natomiast jest to dziwne w przypadku skrzyni dwusprzęgłowej, bo ona się zachowuje tak, jakby miała tutaj pół jednego sprzęgła, a nie dwa. Przecież przy dwusprzęgłowej ta zmiana powinna być jeszcze szybsza, jeszcze płynniejsza. Tutaj niestety tak nie jest. Jak na początku wspomniałem, to przerabiając tę platformę, dostosowując ją do współczesności, dbano o to, żeby samochód lepiej się prowadził, czyli ta geometria kół została zmieniona, przekonstruowane zawieszenie, z przodu mamy MacPersona, z tyłu poczwórny wahacz, jednocześnie zmieniono przełożenie w układzie kierowniczym. I jak jedziecie nią po zakrętach, to doskonale czujecie, że rzeczywiście ona jest w tym momencie taka bardziej w kierunku kierowcy zrobiona, tak bym to określił. Bardziej angażuje w prowadzenie, w takim dobrym tego słowa znaczeniu, że jedziecie nią i po prostu czujecie się pewniej niż w poprzedniku. Przyjemniej wjeżdża w zakręty, jest stabilniejsza, lepiej wybiera nierówności, choć jest mniej komfortowe to zawieszenie niż w poprzedniku. No i przede wszystkim czujecie, co tam dzieje się na tej przedniej osi z tymi kołami. Nawet jeżeli zaczniecie robić coś takiego, to doskonale czujecie wszystkie te zmiany, o których informuje Kia i o których Wam wspomniałem. Po prostu auto poprawiono zdecydowanie pod względem prowadzenia i to jest definitywnie czuć. I teraz możemy to pokazać.
bo dojeżdżamy do miejsca, w którym zmierzymy sobie 0-100, czy jest tak jak podaje producent i jest sekundę lepsze niż w poprzedniku. I zobaczcie, mamy średnie spalanie 3,4 litra. I z doświadczenia, z kilku dni spędzonych z tym samochodem, wiem, że w takiej jeździe 50-70 na godzinę, bocznymi drogami, po mieście, dużo hamowań w tym mieście, odzyskanie energii podczas tego hamowania, potem przyspieszenie, naprawdę pozwala Wam się zamknąć w takim wyniku. Mój rekord na tej trasie to 3,1 litra. Te 10 km między Grodziskiem a trasą S8. 3,3 litra. I naprawdę nie wymaga to od Was jakichś specjalnych wyrzeczeń, czy po prostu jeżdżenia dokładnie 40 na godzinę, obserwowania otoczenia, zaciskania pośladów, muskania pedału gazu. Nie, to jest zupełnie normalna jazda, tak jak jeżdżę tutaj każdym innym samochodem. Więc naprawdę wow! No dobra, to czas teraz zweryfikować, czy rzeczywiście jest szybsza niż poprzednik. W poprzedniku osiągnięcie setki zajmowało 11,5 sekundy. No na współczesne realia to jest dosyć dużo. Punto mojej matki sprzed prawie 30 lat, 75-konne, robiło w 12 sekund setkę, więc tylko pół sekundy gorzej. Natomiast w tym przypadku to już ponoć tylko 10,4 sekundy. Nawet w tym celu uruchomimy tryb Sport. 3, 2, 1. No nie zapiszczały przednie koła. To świetnie wróży. Będzie doskonały wynik. To auto ma tyle koni, że nie traci tej trakcji chyba nawet na śniegu. Ile fabryka dała? Proszę bardzo, jaka zgodność. 10,42. Idealnie tyle, ile podaje producent. No zmiana tych przełożeń jak na dwusprzęgłówkę to jest jakaś tragedia. Na samym tym on traci do przyspieszeniu jakąś sekundę. O, teraz nawet lepiej troszkę. 10,29. Jakby silnego nie było, to zeszlibyśmy do 10 sekund. No a my sprawdzimy w takim razie, czy bez silnego osiągniemy wynik zbliżony do 10 sekund. Oj ty, chodź tu, ty dragi, ty. No dramat z tą skrzynią tutaj. No zobaczcie, jak ona zmienia te przełożenia. Ale jaja, silny ty grubasie! No to słuchajcie. Zobaczcie. 9,8. I zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem Wam przy tych 25 kg, które ujęto z tego samochodu. Te 25 kg sprawiły, że jest żwawszy, łącznie oczywiście z tym zmodernizowanym silnikiem elektrycznym, ale jak wysiadł z silny, to o 0,6 sekundy, no o 0,5 poprawił się wynik. Niesamowite jest to, słuchajcie, jak w tym trybie Eco i Sport zmienia się charakterystyka tego auta. Przechodzicie w sport i tak, czujecie, że skrzynia rzeczywiście redukuje bieg, ale co więcej, inaczej zaczyna pracować przepustnica. I wciskacie ten pedał gazu nawet przy 70-80 na godzinę i od tego elektryka czujecie ten moment obrotowy. Silnik spalinowy nieznacznie podnosi obroty, ale to nie jest tak, że to auto jest pozbawione dynamiki. I to naprawdę jest duże zaskoczenie w porównaniu z poprzednikiem, bo tamten po prostu był strasznie, ale to strasznie leniwy. Tutaj tego lenistwa, pomimo tych 141 skromnych koników, nie czuć. Z nowinek mamy jeszcze tutaj tryb, który nazywa się Green Zone. W auto rozumie, można powiedzieć, wie, kiedy przejeżdża na przykład w pobliżu przedszkoli albo szkół. I co wtedy robi? Wtedy przechodzi sobie całkowicie na napęd elektryczny. Jedziecie, macie napęd hybrydowy, mieszany, zbliżacie się do szkoły, wyłącza sobie silnik spalinowy i przejeżdżacie spokojnie koło takiej szkoły tylko na elektryce, żeby nie hałasować i nie smrodzić tym uczniom. Fajnie bardzo działa ten asystent jazdy autostradowej, świetnie utrzymuje go po środku pasa ruchu. To, co zdecydowanie poprawiono względem poprzednika, to wyciszenie. Ponieważ zaoszczędzona masa na tej skrzyni biegów, na tych na gorąco otłoczonych elementach blachy, na paru innych elementach pozwoliła więcej mat wygłuszających tutaj użyć, między innymi w podwoziu, między innymi w nadkolach i w komorze silnika. Te w komorze silnika nie słychać ich najbardziej, ponieważ bardzo dobrze wygłuszyły rzeczywiście dźwięki silnika. Niestety nie wygłuszono dobrze dźwięków wiatru. O ile od zawieszenia
i od silnika nic nie słyszycie przy takiej stabilnej jeździe, to dużo słyszycie wiatru tutaj w okolicach dachu i słupków, co jest przecież dziwne, biorąc pod uwagę to, że aerodynamika jest lepsza w tym samochodzie znacznie. To, czego najbardziej jednak brakuje, to brakuje tutaj 7. biegu do jazdy po takiej ekspresówce czy na autostradzie, bo wtedy silnik miałby mniej obrotów. Zobaczcie, teraz ma 2300 obrotów. W momencie, kiedy jedziecie 140, te obroty rosną już do około 3000 obrotów na minutę. A to niestety nie wpływa pozytywnie na jedną rzecz, na zużycie paliwa. Przejechaliśmy teraz jakieś 5 km i wskazanie komputera pokładowego to jest 6,5 litra. Przy stabilnej jeździe 120 bez wiatru na zewnątrz. To jest dzisiaj w zasadzie flauta. Więc niestety, ale no nie jest to jak na hybrydę zbyt dobry wynik, a przynajmniej nie taki, którym moglibyście się pochwalić. Owszem, jeżeli chodzi o zużycie paliwa w mieście i na takich bocznych drogach do 90 km na godzinę jest ekstra. Teraz to 6,4, 6,5 litra przy 120, przy 140 rośnie do 7 litrów z kawałkiem. To też dużo. Tak jak mówię, wprowadzenie 7. biegu, zastosowanie skrzyni 7 DCT pewnie pozwoliłoby trochę to zużycie paliwa zminimalizować. O, teraz nam spadło do 6,3. Powiecie, że 6,5 litra to nadal niewiele, albo nawet te 7 podczas jazdy 140. Problem polega na tym, że taka Kia X-Ceed, czyli samochód podobnej wielkości, też z napędem naprzód, tylko z silnikiem benzynowym 1.5, 160 koni mechanicznych, więc mocniejszym i trochę żwawsza, będzie robiła niższy wynik. Nawet dacie radę zejść poniżej 6 litrów w niej. Więc jak na hybrydę, no to zdecydowanie bardziej właśnie ta jazda podmiejska do 90 km na godzinę w mieście, natomiast jeżeli zamierzacie jeździć autostradami, no to nie bardzo. Nie zmienia to faktu, że nawet jeżeli pojedziecie w dalszą trasę tym autem, no to 6,5 litra, zbiornik 42 litry paliwa, powinniście przejechać powiedzmy 700 km na jednym zbiorniku bez najmniejszego problemu. Ile to kosztuje? Podstawowa wersja, ta M, zaczyna się od 126 tysięcy złotych, ta, czyli L-ka, to 140 tysięcy złotych. Nie ma zbyt wyględnych kółek z zewnątrz, bo to tylko 16-calówki, więc wygląda trochę jak wózek na zakupy z takimi malutkimi kółeczkami. Niemniej jest bardzo dobrze wyposażona w środku, bo już macie i te multimedia z usługami online, z Apple CarPlayem, z Android Auto. Cyfrowe zegary, choć te gorsze w wyższych wersjach są te konfigurowalne, większe. Macie już grzanie dupci, macie już grzanie kierownicy, macie dwustrefową klimatyzację, ten ekran taki tutaj właśnie do sterowania i multimediami i wentylacją, macie te skórzaną materiałowe siedzenia, macie po prostu przyjemne, fajne auto, dobrze wyposażone, łącznie z aktywnym tempomatem już, z systemami hamowania awaryjnego, z systemem stop and go. Już macie w serii też ten aktywny tempomat, który bardzo dobrze działa, nawet utrzymuje Was idealnie w pasie ruchu, więc ja bym uznał tę cenę za atrakcyjną. Poniżej 150 tysięcy złotych kupujecie dużego, przestronnego crossovera, który oryginalnie wygląda i jest bardzo dobrze wyposażony. Sami widzieliście, ile tam jest miejsca i w tym bagażniku, i na tylnej kanapie, więc spoko. Reasumując, mamy tutaj znacznie poprawione auto w stosunku do poprzednika. Znacznie. To nie jest mały progres. To jest tak, jakbyśmy gdzieś minęli jedną generację tego samochodu. Przede wszystkim jest poprawiony, jeżeli chodzi o wrażenia z prowadzenia, o komfort jazdy, o wyciszenie go w środku, o nowości, jakie tutaj są, o przestrzeń w środku. Zdecydowanie jest to inne, znacznie lepsze auto. Nie zmienia to faktu, że to nie jest samochód dla tych, którzy jeżdżą tak, jakby ktoś polał im spodnie benzyną i podpalił. Nie, to jest spokojny crossover, przede wszystkim do jazdy po mieście i do dojazdów na działkę. Wtedy spełni Wasze oczekiwania w 100%. Oczywiście dłuższych teraz też się nie boi, bo jest przestronny i komfortowy, natomiast ze względu na to zużycie paliwa na drogach ekspresowych i na autostradach nie jest tak ekonomiczny w dłuższych trasach, jakbyście się tego mogli spodziewać po hybrydzie. Więc tak, do codziennej jazdy, wokół miasta, do miasta, bocznymi drogami, nawet szybkich dojazdów ekspresówką do tego miasta, zdecydowanie. Wasza żona będzie nim zachwycona. A skoro ona będzie nim zachwycona, to Wy przecież też.
Tak? Bo ja bym jest za... Wiem.